Sponsorem filmu jest firma Dr. Lecter. Dr. Lecter. Jedz z głową. Dzień Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Daxibon i dzisiaj wracam sobie do Undercards. Ostatnio zmieniło się trochę, a dokładniej zmieniło się to w sobotę, dokładnie 2 dni temu. Więc sobie patrzymy, widzę patcha, no to wchodzę w niego, przeglądam sobie, no to spoko. Szybszy czas ładowania tabeli wyników, można zmienić za 200 UCP swój nick. Nieco zmniejszona ilość zarobków UCP z oglądania reklam i tak tego nie robię. Patrzę sobie, spoko, jest obrazek Lancera, to spoko, ulepszenie buffy tego, Temi statuat, Sanderolot zmieniony, zmodyfikowany całkiem nieźle. Statua Temi ma 6.5, jeżeli ma pośpiech +2/+2 zamiast tego, Diamond Boy drugi 6.5. Tamstone 2 różne i 7 albo mniej, Trumna jeszcze słabiej. Kazdań ma 7 ataku i spoko. Przepraszam sobie Genocide Artifact, no to spoko. A co to jest ten Genocide Artifact? Patrzę sobie, kara, rework, przeglądam sobie i patrzę i myślę sobie, co jaja sobie robicie? Okej, tego praktycznie nikt się nie spodziewał. No wiecie, kara została porządnie zmodyfikowana. Teraz to już nie jest instakill. I nie ma 2 talii, które się na tym opierały. Nie ma DT Stola, nie ma Charge kary. Nie ma. Instakill zniknął na dobre. No teraz mamy 20 kosztu 10 ataku 10 HP. Dodaje artefakt morderczy. I ustawia twoje HP na 20, więc może leczyć razem z Memerem. I Genocide Artifact. Na początek ruchu zadaje tobie 1 damage'a i zabija losowego potwora przeciwnika. Bardzo mocna karta, póki co. No dobrze, za chwilę pokażę wam, jak ja z tego wybrnąłem, jaki deck stworzyłam opierając się o karę. Nie jest to oczywiście, od razu mówię, uprzedzam, deck na talię dobroci. Bardzo mocny, bardzo skuteczny. My tutaj mamy control kliki, dzięki którym szybko otworzę 32 paczki na tym koncie i na oryginalnym nieco więcej. No to jedziemy. Powód biznesu? Nic. Błyszczący mały żabet. Według niektórych najlepsza karta DT. Jest pudełko. Błyszczący Karol i Charon jest. Dziewczyna na desce. Jest chłopak diamentowy drugi, jest wielka morda i chłopak z małży. Okto przyjaciel, wielka morda, większy pies. 4 razy rzadka karta w paczce. To się nie zdarza często, ale całkiem przyjemny przeryw. Dobra, kolejny. Tu nic. Autodoriel, jest Ralsei. Jest puszysty chłopek. No to jedziemy dalej. Grum. Cukierkowe drzewo. Tutaj jest Nurse Mouth. Pielęgniarka morda. Jest wojownik z uciętymi rękami. 3, 2, 1. Bardzo słabo opening gdzieś się dzisiaj trafił. No nic. Auto Disenchant 1225 pyłu. Ale to za chwilę. Pamiętam te talie. I legendarny tenże moment, kiedy Mad Mew Mew staje się OP. Razem w połączeniu z Chrisem i Kastań, a już na pewno w połączeniu z Papyrusem i Ciastem, więc de facto board wipe kosztujący
29 kosztujący 13, 19, 31 kosztujący 34 co prawda, ale board wipe gwarantujący, że na zakończenie tego wipe'a Papyrus ma statsy, jeszcze jak ma jeszcze jest nakoksowany weteranem, to może mieć minimum na board wipe'ie przeciwnika 25 ataku. Prawie OTK. Zależy czy wyczyszczą, czy nie wyczyszczą, ale naprawdę bardzo mocny wipe i może być też insta-kill, jeżeli się odpowiednio przyłożysz. Ale w tym odcinku nie tędy droga. Sobie od razu podmienimy. I otworzymy sobie 33 paczki, 15 zwykłych, 18 paczek z Delta Rune. Cyk. Nic. Śnieżny puk. Nic. Pierwszy, wściekła kukła. Jest Charon, jest Kasdain. Zawsze to jest więcej pyłu. Jeszcze jedna szansa. Jeszcze jeden chłop biznesu. Jest kwiatuś, ten sam los. Bibliotekarz. Czerwony. I tyle. No i otwieramy dalej te paczki. Złe oko jest. Błyszczący słoik z robakami. Nic. Błyszczące lustro. To sobie wezmę. Podmienię w talii. Autotorial. Jest wojownik. Chłopak z tutoriala. Całkiem nieźle, jeśli trafi się ten. Chociażby dobra moc. Dobra, nic więcej. Na nic więcej. Co nam daje 1325 pyłu. No i w porządku, 4060. Natomiast już jeśli chodzi o wszystkie niebłyszczące karty, to mam wszystkich niebłyszczących kart co najmniej jedną dostępną, więc no spoko. Tak czy owak, chodzi o tę talię. Opartą o karę jest to talia talia dobroci oparta o karę. Jest to control, lip, kindness z karą, midtech z bardzo wysokim współczynnikiem wygranych. Tutaj wszystko opiera się de facto. Gdybym miał składać tę talię jeszcze raz, składałbym ją. Na pewno opiera się ona na 5 kartach w tym przypadku. Pierwszą kartą jest oczywiście kara, co rozumie samo przez się. A ponieważ ustawia HP do 20, no to talia dobroci jest w tym przypadku wskazana. Drugą jest Dreamer, potocznie nazywany Memerem, bo on leczy na full. Trzeci, równie silny lecznik, ale bardziej rozłożony w czasie, Noel. To jest trzecia karta, którą dobieramy. Leczycie cukierka i leczycie, więc 5 w pierwszym ruchu, albo nawet więcej, jak dobrze ułożysz. I 2 razy bibliotekarz. W Libie zawsze bibliotekarz występuje 2 razy, a jeśli nie występuje 2 razy, to nie jest Lib. Reszta jest dołożona niby bezładnie, a jednak trzeba patrzeć, żeby nie powtarzały się karty, nie było żadnego duplikata. Tutaj mamy chociażby informacyjne. Recepcjonista trzeci do wyciągnięcia jakiejś wkurzającej karty. Kaczka chaosu, żeby usunąć jakąś wkurzającą detkę. Ralsei, żeby zabezpieczyć atak. Jest Iglo. Bardzo mocne w początkowych fazach, zwłaszcza jak się trafi jakaś karta mająca 9-8 albo za 7+, czyli na przykład Onią albo Dobranoc, albo jakiś Strażnik Królewski, Manfredi, Johnson, 2 pozostałych. Z tych co ciekawszych pojawień się to także Maczuga, 4 damage'a zabójcy i Lustro. Tak, Lustro jest w tym przypadku istotne. Sanderolot. Mocno zmieniony, bo teraz już nie ma szarży, ma tylko pośpiech i po śmierci zadaje 1 damage'a wszystkim postaciom przeciwnika na planszy i 3 damage'a samemu przeciwnikowi. Jest też Gerson, w razie czego.
Endogenik, jego tłumaczyć nie trzeba. Cytrynka, też całkiem w porządku. Przedłużenie, longevity. W połączeniu z Noel może dać prawdziwie rzeźne kompo. Ciasto. Team up z Papyrusem. Zmiękczenie. Kolejna obrona. I Okto Przyjaciel. Całkiem niezła karta, żeby jeszcze trochę wkurzyć przeciwnika. Zwłaszcza jeżeli chcesz używać Okto Przyjaciela, to najlepiej używać go na iglo. Test woli. Jedyny w miarę board wipe na talii dobroci. Leczenie na zaś. No i dwie karty, które są istotne. No i dwie karty, które też z mojego punktu widzenia są istotne w układzie. Papyrus, podstawowy board wipe. Spoko Papyrus, żeby wyciągnąć jakąś kartę i tym samym napsuć przeciwnikowi jeszcze trochę krwi. W pierwotnej wersji był Roxus kart zamiast Ralseya, ale został szybko zmieniony. Tak czy owak teraz ustawiamy sobie nasze artefakty. Talia dobroci oczywiście jest MW3 i mamy dwa artefakty, które wykorzystuje szpiegostwo, weteran. Jedziemy. Sobie poczekamy. O, pierwsza walka na dzisiaj. I co mamy? Możemy nic nie mieć. A, Altergeist. Talia wytrwałości Scepter, no to będzie niezła jazda. Bardzo niezła jazda. No ciekawy rush w sumie. Praktycznie rush. Dobra, przejrzyjmy sobie. To idziemy relay. I jest podarty zeszyt od Gersona. Oho! Muszę zobaczyć, jaką kartę mi wrzuciło, bo jeżeli to jest karta... Piesa Ressa. Wrzucamy. Pozbyliśmy się z niezłej czapki, więc profit. Trochę lepiej tutaj chcę zrobić kontrola. Ja czekam. Syfonowanie, TV. Trzęsąca się masa i łaszła. Myciu. Okej. Spróbuję tak. Bo i tak daleko na tym nie zajadę. Okej, co zrobi teraz koleś? No. No się okaże, że ma całkiem niezłą przebitkę. Ale ja tam się w to nie mieszam. Chodzi o to, żeby w miarę szybko prowadzić karę na boisko. Co teraz robi? Pogorszenie. No to rozrównane. Chmura śnieżna. Pod 8 i 11. No dobra, zaryzykuję wmieszczając iglo. Wiem, że jeżeli ma terminację, no to nie ma sensu. Skażenie na przykład. Robi się nieciekawie. Dobra. Pójdziemy. No to jedziemy z tym koksem. Jeszcze jedno. Okto Przyjaciel. O, jak miło. Gaz, skażenie.
To oznacza, że w tym przypadku nic nie zrobię. Ale w następnym ruchu wjeżdża Alcara. Dobra, poczekamy, zobaczymy co zrobi. Jest Łaszua, jest, będzie skażenie, będzie dawał skażenie. Jest pogorszenie teraz, no to w porządku. Sandera idzie, ale mamy karę. Kara wchodzi. Tylko, że prawdopodobnie nie ma terminacji. Jest gaz. O, jak było blisko. Jak było blisko. Jakby mi użyło na karę, to by było źle. No dobra. Jeszcze raz gaz. Bang. Odbite w drugą stronę. Przeczyszczony. Spoko. Ale już nic więcej nie da. Syfonowanie. Fortuna. No i da. Chyba. Tak czy owak. No. Dobra. Doraźnie się wyleczymy. Cytrynka. Żeby nie tracić bez sensu kart. No teraz może być ciekawie z mojego punktu widzenia, koleś. O, wyczyścił. Wyczyścił, ale teraz no wie, że ma problem, bo używa syfonowania. Dobra, plus 3. I dzięki temu od razu mamy 28 HP zamiast 20. Wymieszany. Jeszcze raz TV. Nie muszę się tym przejmować. Cyk, wyciągamy jakąś kartę, niezła czapka. No, żyć nie umierać. W ten sposób mnie nie zaskoczy. No chyba, że ze skażeniem. Fantam. Gaz. Terminacja. Skażenie. I jeszcze obosieczny gaz. No to na szybko. Burza śnieżna poszła, ostatnie marzenie. Terminacja na bibliotekarzu, test woli. A ja sobie poczekam. Lampa. Śniezła czapka. Edytor drugi. Pierwszy w kolejności jest pierwszy w kolejności jest podarty zeszyt. Okej, zobaczmy co teraz zrobi. Kosz na kwiaty, oczywiście Wralzeja. Doczyścić. Mieszanie, rozłożenie. Ale dobra, co mi tam?
Okej. Rudin z wachlarzem. Mam 3 karty więcej. To z tego, że gry to finałowa szarża. No w sumie ADK mogę zrobić. Żeby strollować gościa i to tak prima sort. Popatrzcie sobie na to. AD, finałowa szarża. I prima sort trolling. I wygrany mecz. Przy okazji zdobyty challenge związany z przyzwaniem 15 psów. Piesa Ressa tam była, nie endogenik. Teraz sobie otworzymy dodatkową paczkę. Ale nic ciekawego. Manticora, kawiarz. Tutaj krótko mówiąc dodatkowe 50 pyłu. 20 za rzadką, 5 za zwykłą. Ładuje się. Fun game. Gry. Undertale Asian Throw. Cyk. Deltarune Ralsei Hurot. Okej, popatrzcie, tak to wygląda. Zabieramy kąt uderzenia i sił. Są 3 postacie, które wysyłają Ralseia dalej. Jest to Lancer, jest to K-Round i jest to Mechanik z Deltarune. No i jest Chris, jeżeli trafi w Chrisa, no to lot się kończy. W międzyczasie poszło mi kolejny mecz. Jest ktoś, czy nie ma go? No nie ma. O, jest. Dobra, jeszcze raz, czy będzie? Jest. Dobra. Gaming na maksa. Od razu mina. Buda, Sans, Gaz. No to wiem. Zobaczmy, co zrobi. Jak nic nie zrobi, no to wpuszczamy Gersona. Od razu jabłko. Buda, Sans, Gaz, Wszechczłowiek, Kamień, Myciła, Chamy. Stracił pamiętnika. Ok, jeszcze raz. Łaszła. Jest Buda. A ja wpuszczam lustro, żeby sobie nie myślał, że będzie tak łatwo. Jak wpuści jakąś detkę, no to odbijemy. Jak puści jakąś detkę, no to skończy się szybko, krótko i boleśnie dosyć. Koleś ma tylko minę. Nie zrobię tutaj żadnego ruchu, mam słaby układ teraz. Słabą nieukładową rękę i Mener poszedł. Jeszcze jeden ruch. Nie będzie litości. Wszechkoleś. 25 czy 26. W sumie nieistotne.
A w sumie byłem umieścić go na środku. No to typowo terminacja od razu idzie. Ale prawa maska też spoko, 3-1. Sans, kawiarz, terminacja, Undying. Dziewczyna na desce. Okej, kara wchodzi. Jeżeli koleś mi wypuści... koleś jest na tyle teraz nierozsądny, żeby wypuścić mi Undying bez wściekłej Miu Miu, no to po to jest ta kaczka, co nie? Dwa. Poświęci dziewczynę na desce, czy nie? Oła! Zabolało. Pogorszenie. Co oznacza, że już nic więcej nie zrobi teraz. A ja poczekam sobie na jego odpowiedź. Kawiarz. Wkurzająca. Spróbuję mu wyciągnąć. To wyciągnąłem dziewczynę na desce, no to... Myślałem, że wyciągnę Undying, pociachnę go kaczką chaosu i tyle będzie. No nie dało rady, niestety. Teraz jeszcze raz. Zamrożony mózg może... Poszedł daleko, ale jak szybko skończy. Została mu sama dziewczyna na desce. Sobie rzucę tak. Okej, Undying, wszedł koleś. Zobaczymy, co w tej sytuacji spróbuję zrobić. I tell you. Zamarznięty. I co teraz zrobi? Zmiękczenie. A nie, to ja napisałem zmiękczenie. Okej, 4. Poczekamy. Zobaczymy. 5. A w razie jak damy Nera, to sobie gościowi odeprę atak. A w sumie to mu wymieszamy. Mała mina. Okej, mamy Noel. Mamy Noel w tym, więc żyć nie umierać. Cyk. Przyjmijmy sobie w taki sposób. Tu cyk. I jeszcze raz Noel. No to pociachało, niestety. Kawiarz nie, ale gaming to the max. No to gramy na maxa, wygramy. Idziemy jeszcze. Może teraz sobie. Jak widać, deck bardzo mocny, przynajmniej jak się nie trafi
Problematyczny mecz, ale Demon's Fate. No. Powiedzmy, że dosyć niefortunny dobór słów, bo zdarzyło się pechowo. Ale dobra. Czekamy sobie na walkę. Przez ten czas jeszcze raz będzie z tym. Yoke that goat, że tak powiem. Cały czas nie ogarniam tych hitboxów w tej grze. Ale być może nie muszę ich ogarniać. Chodzi po prostu o to, żeby ciachnąć Ralseya na jak największą odległość. Gra mogłaby być kanoniczna w sumie, ponieważ w oryginalnym Deltarune też jest motyw rzucenia Ralseyem po to, żeby strącić, żeby korona z głowy spadła temu K-Roundowi. Dobra, nic, czekamy. To niech sobie polata jeszcze trochę. No tak, ale ma latać, a nie być kochanym przez Chrisa. A, to jest blisko. No dobra, jesteśmy gotowi na kolejny mecz. Jeszcze raz Altergeist. Dobra, wracamy sobie do starego, dobrego ustawienia. Terminacja, pogorszenie, 3 zaklęcia w jednym ręku, łącznie z terminacją, więc ustawienie Gersona nie jest konieczne. Niemniej jest przydatne. Lusterko. No nieistotne. Terminacja, wiedziałem, że tak założy. Wielostrzał, na szczęście działa tylko na talię sprawiedliwości. Lampa. Rekontra. Pogorszenie, kastań, skażenie, a ja czekam sobie na jakiś dogodny moment do uderzenia. TV. Co będzie, to będzie, ale na pewno będzie. Papa już zdał egzamin. Tutaj poszedł na stabluk. Trenera. Nawet nie interesuje mnie błyskać klimatnie szlaków w ręku. Pogorszenie. Spoko. Kolejna lampa. Alergiczna temi poszła, pojawiła się, dobra, ile? Idzie raszem po mnie. Chłopie, koleś poszedł raszem. Dobra, pogorszenie. Okto, przyjaciel. Siu. Będzie. O, zobaczmy co tutaj zrobił Rany z Hanesem.
Nie wierzę, co tu się stało. O, Kazań. Kazań. Zmiękczmy go trochę. 6 HP. Tak. W ten sposób pójdzie leczenie. Terminacja, skażenie, wszystko jedno. Chyba, że ma zamrożenie mózgu, wtedy to nie będzie wszystko jedno. No, skażenie, wszystko jedno. Ice replika do Epic replika do... O, jesteś! O, ludzie! Chris! Druga detka w tej grze. Oho. No, There's no way this is happening right now. poszło trochę na gwałt, ale... Dobra, artefakt morderczy działa. Bez pudła, Chris się pojawia, a ja tutaj tworzę. Ja tutaj sobie dorabiam teorię, iglo. Idąc po linii najmniejszego oporu. Terminacja. Zaszczepy Undyne. Dobra, spróbujemy. Może będzie Chris, jest bibliotekarz. Detektyw trzeci. Ło! Nie wyciągnąłem mu żadnej karty. Skutek czego miał 3 postacie. 3 zaklęcia. I co? I Chris poszedł! 13 HP w plecy! Okej, wielostrzał po raz drugi. A ja poczekam sobie. Teraz koleś jest trochę dociśnięty do ściany. Scyzoryki maliniaka. Syfonowanie do 22 HP, złoty strzał. Co jeszcze zrobi? Znaczek Snowdin. Jeszcze raz gaz. Inwestycja. A ja mam 4 karty więcej, więc mogę po prostu iść na wykrwawkę. Za chyba. Tak czy owak, żeby go nie korciło. Żeby go nie korciło za bardzo. 7 HP leczenia. I dare you dare. Dobra, wyczyści. Okej, może być. Sfonowanie. Headshot. Teraz jedyne czego brakowało to Gonera, żeby się pojawił. A tak to zobaczymy co rozczyści. Terminacja, jedyna karta, którą miał. Jeszcze mam w ręku Memera. Zobaczmy, rezurekcja. Ma kartę, więc dwie postacie więcej. Ale się nie zdecydował. Chyba nie poświęcenie. O! Ciasto. Ostatnie marzenie. Bardzo kreatywnie. Inwestycja. Co zrobić z inwestycji? Nie wiem, ale chyba nie jest.
No jak pas, to pas. A ja jestem 2-1. No i okej, moi drodzy, także teraz mamy układ... Patrzcie na historię, patrzcie na historię. Znowu 5 walk z rzędu wygranych. Tutaj było 5, minus 2, plus 2, minus 1, plus 2, minus 1 i plus 5, a teraz 3 walki z rzędu, także no. Zmiana, rebalansowanie wyszło mi nawet na dobre, także no to kończymy na dzisiaj odcinek. Upewnijcie się, widzieliście poprzednie, a jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, bo to mi naprawdę bardzo pomaga i informuje mnie, co można, co się podoba, co jeszcze trzeba poprawić, a nowe osoby zapraszam też do subskrypcji kanału i do oznaczenia go dzwonkiem, żebyście nie przegapili żadnego nowego filmu na moim kanale. Łącznie z tymi z Undercards. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i na razie.